Cześć, witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. O! Cześć. Jest Damian, jest głośno, tutaj się dzieje. Słuchaj, logistyka nade wszystko, taka odpowiednia, ekonomiczna, bo ciągniki wiadomo skąd jadą, Damianie? Prosto z Weifang, Weichai. Czyli prosto z fabryki. Fabryka Tak. znajduje się, jak już Chinach. wspominaliśmy niejednokrotnie, w Chinach. Aby te dostawy były planowe, że tak powiem, i na czas, no, wymaga to niezłej logistyki, niezłego, sporego planowania z dużym wyprzedzeniem. Powiedz, jak to wygląda od momentu zamówienia takiego ciągnika tak naprawdę, poprzez wyprodukowanie, zapakowanie go tam, bo tak można powiedzieć, to jest i w przenośni, i poważnie. Upakować, zapakować to trzeba. Jak to, powiedz, czasowo wygląda? Od momentu, jak tutaj skrobniesz to zamówienie. Dokumenty podpisze szef zamówienie. No. Generalnie w momencie, w którym my podpisujemy, właściwie szef podpisujemy, składamy zamówienie, to trzeba poczekać 3 miesiące, zanim maszyna zostanie wyprodukowana. Bo moment, w którym my składamy zamówienie, to nie jest to, że po prostu ciągniki z placu do nas przyjeżdżają. Czyli One to są przyjeżdżą, ciągniki, że tam produkcja się uruchamia, że tak powiem, z reguły. tak, z Okej. linii produkcyjnej one zjeżdżają, są pakowane do nas i zdarza się oczywiście tak, że jak złożymy zamówienie, to nie przyjeżdżają wszystkie na raz, tylko takimi porcjowane to jest. Przyjeżdża najpierw kilka dostaw, potem kolejne dostawy i kolejne. Okej. Więc w Czyli tej... tak, jedźmy po kolei, czyli składamy zamówienie, Tak. fabryka zamówienie przyjmuje i ona średnio tam ile? Około 3 miesięcy, 2-3 miesięcy? 2-3 miesiące to jest na takie czas zamówienie produkcji, standardowe, że tak ale powiem. mieliśmy już zamówienia duże. Okej, dobra. Więc te duże, no to troszeczkę dłużej Okej, trzeba. czyli mamy, powiedzmy, z takim nadatkiem 2-3 miesiące do momentu wyprodukowania. Po Tak. wyprodukowaniu co się dzieje? Po wyprodukowaniu, no to jedzie to do portu i z portu jest to ładowane do nas i czas przepłynięcia statku to jest od 1,5 miesiąca do 2,5 miesięcy. Okej. 1,5 miesiąca to był taki absolutny rekord. Pod względem prędkości, prędkości, to był rekord. Mandatów nie płacili wtedy. Nie. Nikt Jeszcze nie strzelał pistoletem na oceanie. Oczywiście się śmieję. Trzeba wziąć pod uwagę też z tego co wiem, bo teraz tak, czy to jest zawsze, że kontenery płyną bezpośrednio, że tak powiem, czy to też na przykład jest, że są bazy jakby przeładunkowe, bo wiem, że w częściach tak się odbywa, jak chcemy coś na szybciej, że przypływają w inne miejsca, do innych portów w Europie i do nas, że tak powiem, są gdzieś przeładowywane, czy to w Europie, czy nawet na innym kontynencie i dopiero to trafia do Polski. Powiedz mi, jak to jest w ciągnikach, czy to bezpośrednio od nich z Chin, z portu i sumuje tutaj w Polsce, czy jak to wygląda? Właśnie to też przekłada się na czas tej dostawy. My nie mamy tak naprawdę na to wpływu, bo na jednym kontenerowcu nie przychodzi 10 kontenerów, tylko tam są setki, a niekiedy No też tysiące. właśnie. Więc bardzo często jest tak, że zanim okręt z kontenerami przypłynie do nas, to wcześniej zahacza o jakieś inne porty i jest ich rozładunek. Okej, i wtedy ta rozbieżność, jak mówiłeś, może być nawet między 1,5, a nawet pewnie i 3 miesiące, zanim on Zgadza się. dociera. Ale one docierają de facto i rozładunek w porcie w Polsce, rozumiem, się odbywa, czy Tak. czy w Niemczech, czy Tak, w Polsce? w Polsce. Okej, w Polsce. Ale są też opcje, można by było przez Niemcy, natomiast mamy wszystko przekalkulowane. Okej. Jest to zwyczajnie nieekonomiczne. Okej, no bo wiadomo, tak jak wspominaliśmy, przede wszystkim logistyka odpowiednia i już samych bezpośrednio załadowanych ciągników, żeby upchnąć ich, mówiąc już tak bardzo potocznie, jak najwięcej na danym jednym kontenerze. Oczywiście to się różni i to jest zależne od modelu ciągnika, bo tutaj akurat przyjechały same modele, jakie 30-65. Zgadza To się. jest seria 3000, tam mamy jakie przedziały mocy, powiedz? W 3000? 3000 serii. Od 50 koni do 75 koni. Okej, czyli tam 3 modele, rozumiem, mamy, tak? Tak, 55 ma 50 koni, 65 ma 65 koni i 75 ma 75 koni. Okej. Wszystkie są na silniku Doosan. To jest te- koreański silnik. Jak Tak, dobrze. to są koreańskie silniki. Znane silniki. Znane silniki i teraz nie wiem, czy już to jest do końca dopięte, czy nie, ale Hyundai miał wykupywać tą markę. Okej. I już na przykład na stronie ich
już jest szyld Hyundai'a. Czyli wiemy, albo inaczej, możemy odczytać to, że te silniki i tak dalej charakteryzują się wysokim poziomem, no bo skoro tutaj tak znane koncerny interesują się przejęciem pewnych produktów, no to znaczy, że świadczy o tym, że jest to mega dobry produkt. To znaczy na rynku europejskim wydaje mi się, że marka Doosan jest bardziej znana nawet nie z silników, a z maszyn budowlanych. Jeśli moim zdaniem przynajmniej producent maszyn budowlanych wstawia własne silniki, to chyba jest najlepsza gwarancja. A tych przesuniemy się tutaj, bo tu się dzieje. Dzieje się. Bo te ciągniki, jak przepraszam, że Ci wtrącę tutaj na etapie rozładunku, one są częściowo te akurat zdekompletowane. Tak. I tak jak mówiliśmy, w zależności od modelu ciągnika, czy od modeli, te zapakowanie ich jest różne i w różnych ilościach w danym kontenerze się mieści. Bo tak jak widzę te 65, czyli seria 3000 jak przyjeżdża, ona jest stosunkowo mało rozkompletowana. Ten ciągnik jest praktycznie w całości. Tam chyba obciążniki wchodzą w rachubę, tutaj doposażenia dodatkowe. Jakieś ramiona tylnego tuza. I takie elementy, generalnie opuszczony jest daszek oczywiście, żeby zmieścił się w kontenerze. Inaczej to wygląda w przypadku serii 2000. No właśnie. Na pewno ludzie, którzy nas oglądali, mieli okazję już widzieć. że one są w klatkach, one są rozłożone. Seria na przykład 5000. Ale poczekaj, wróćmy jeszcze do serii 2000. Tam rozumiem jest już i układ chyba chłodzenia i tak dalej, osie niektóre zdemontowane i te ciągniki są bodajże w poprzek nawet. Tak, ustawiane są w poprzek, czyli prostopadle do kontenera. Na dole są koła, a nad kołami jest już robiona cała kabina, silnik. I tych mniejszych serii 2000 ile się mieści w kontenerze przeciętnie? 7. 7 sztuk, 7 sztuk. sztuk. No to zdecydowanie inna ilość aniżeli tutaj... Ale musisz wiedzieć, Michale, że pierwsze nasze transporty z serii 2000 były, jak one były złożone. To dopiero my próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie, rozmawialiśmy z producentem, jak można jeszcze zoptymalizować cały transport, żeby jak najwięcej zapakować. Przeliczyliśmy, jak to wychodzi najekonomiczniej. Wychodzi, że najekonomiczniej jest w tych klatkach zamówić serię 2000. Ciągniki serii tutaj segmentu 3000, czyli ta moc, jak mówiłeś, od 50 koni skończywszy na 75. Jest to bardzo ciekawy, atrakcyjny ciągnik, jeśli chodzi tutaj o polski rynek, o polskie gospodarstwa, bo oczywiście mamy jeszcze ogromną ilość gospodarstw, właśnie małych, średnich, do których ten ciągnik jest jak najbardziej dedykowany. Nie? Mówimy przede wszystkim tutaj całą ścianę wschodnią, ale i nie tylko, ponieważ tutaj w Polsce centralnej i zachodniej może to być ciągnik wykorzystywany do prac uzupełniających. To raz. Nie? Nade wszystko ten ciągnik bardzo dobrze sprawdza się w pracach komunalnych, właśnie porządkowych i tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest to. Co ciekawego z takich nowości, co można zobaczyć u nas na stronie www.korbanek.pl, to to, że ciągniki właśnie marki Arbos na normach spalinowych Stage 5 posiadają już, z tego co wiem, gwarancję 7-letnią. To jest promocja... jest to fenomen chyba na skalę, że tak powiem, krajową i nie tylko, jeśli chodzi o chyba ciągnik rolniczy. Nawet jeśli nie chodzi o maszyny rolnicze, ale z tego co kojarzę, to chyba tylko Kia wprowadziła 7-letnią gwarancję na samochody. Poza tym w branżach motoryzacyjnych i rolniczych to jest raczej ewenement, żeby mieć 7-letnią gwarancję. Natomiast cały czas zaznaczam, to jest promocja do końca roku na 7-letnią gwarancję, więc warto zastanowić się nawet chociażby w grudniu, żeby to kupić. No jest jeszcze opcja, jeśli się wyprzedadą maszyny, no to nie jestem w stanie zaoferować gwarancji na maszyny, których nie mam. Zobacz, a tutaj kolejne kontenery jadą, chyba duży rzut, duża partia została uszykowana, bo aż zaczyna brakować miejsca przy rampie. Chwilę poczeka, nic się nie stanie. Natomiast już większe rzuty mieliśmy ciągników i kontenerów, ale faktycznie w tej chwili już to jest 4. kontener, który do nas przyjedzie, a jeszcze ma 5. dzisiaj dojechać. Wracając jeszcze do ciekawych propozycji promocji, które cały czas będę podkreślał, znajdują się i są widoczne i do odszukania na naszej stronie internetowej www.korbanek.pl. Co jeszcze tak fenomenalnego? Mamy, z tego co słyszałem,
bardzo dobre finansowanie tutaj. Finansowanie fabryczne mamy i to jest tak naprawdę dla każdego rolnika, który chce u nas kupić, może zrobić sobie kalkulację. Finansowanie fabryczne zaczyna się od 0%. Okej. Później w zależności ile ktoś chciałby mieć lat rozłożone pieniądze, w sensie finansowanie, to w zależności bank dolicza jakieś tam prowizje. Okej, to już w zależności na jaki okres czasu i tak dalej. Ale słyszałem jeszcze jeden większy hicior, coś za pół ceny, coś mi tam dzwoni, ale nie do końca. Nie wiem, ciągnik za pół ceny, czy dodatek jakiś za pół ceny. O co tam, Damian, chodzi? Przybliż w skrócie, żeby nie zanudzać, a konkrety. Michale, nie niż mnie. Ciągi za pół ceny to trochę przegięcie. Natomiast mamy ładowacze czołowe za pół ceny naszego polskiego producenta Hydramet. To są bardzo dobre ładowacze. One są eksportowane na Europę i nie tylko. Więc mamy je przetestowane jeszcze, jak handlowaliśmy innymi markami. Innymi markami, tak jest. I do Maseya, i do Fenta, i do innych kluczowych Jednym słowem, marek. nie ma wstydu. Nie ma wstydu. To jest bardzo dobry ładowacz, tak naprawdę w parametrach niejednokrotnie przewyższający już ładowacze marek zachodnich.